Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dobry wieczór. Miałem zrezygnować z robienia tego programu, ale zapomniałem to wykasować. Bo o czym tu mówić? Tu się powinno milczeć i modlić. Tak, wszystko dobrze jest u was. A coście robili dzisiaj cały dzień? No, tak sobie siedzimy i gadamy. Włączyłem tutaj ten internet. Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. To takie piękne święto. Piękne, piękne, zależy gdzie. To nie chodzi o to. To chodzi o to, że Matka Boża się poczęła i urodziła jako bez grzechu. Poczęła, tak? No, wiecie o tym. I wiecie, że to jest nauka, która jest obwarowana dogmatem. Tak, dogmatem. Czyli papież to ogłosił. Czytałem dzisiaj ten dogmat, tylko właśnie nie pamiętam, w którym to dokładnie dokumencie było. Bo to Pius IX, zresztą Pius IX dużo. Ja tutaj już wiele razy cytowałem Państwu Piusa IX w kontekście posłuszeństwa. Wiem! Innefabilis Deus. Tak się ta bula nazywała i tam ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Nie mam pojęcia, o czym do was gadać. Niebieski samolot, który zobaczył moje niebieskie tło, takie niebo u nas było kiedyś. Poszłem se do lasu i o jakie piękne niebo. Zrobiłem zdjęcie nieba. I tam w tym niebie teraz jest Matka Boża niepokalana. I to wiem, o czym wam opowiem. Historii tego dogmatu wam nie będę mówił, tego jest pełno w internecie. Wiem, o czym wam opowiem. Znacie siostrę Lucję z Fatimy? I była taka książka. Umiem powiedzieć, była taka książka, tak jak wszyscy mówią dzisiaj, bo sam tak normalnie mówię. Tylko jeżeli się Państwo zastanawiają, to tak, dlaczego czasem mówię takim polskim, którego ludzie nie potrafią sklasyfikować i mówią, że to albo ukraiński, albo czeski, albo nie wiem, co tam wymyślają, albo ruski. To taki eksperyment. Po prostu sprawdzam, jak wykrywa taki sposób mówienia ten algorytm. I czasami to jest bardzo dobre, bo czasami jakbym coś takiego gadał, że jest problematyczne dla algorytmu i tam gdzieś coś, no to jak zmienią trochę. W ogóle ciekawe, niesamowite. Ostatnio słucham takiej opowieści śmiesznej, bo mi przypominającej parafię, w którą mieszkam, świętego Michała, której jednym z patronów jest święty Michał Archanioł. Słucham opowieści takiej kobiety na jakimś takim festiwalu dożynkowym, konkurs Gotki Krakowski. No i słucham tej opowieści i ona tam była o świętym, o tym jak na odpuście, tak, miał przyjechać ksiądz dziekan, czy tam wszyscy sprzątali, nie, i tam chcieli poczyścić tego świętego Michała Archanioła, nie, może to Państwu za chwilę puszczę, ale wszyscy się denerwują, bo nikt nie lubi tego, co mnie ciekawi. No i czyścili tego Michała, im się rozbił, nie, no jakoś tam przesuwali go, no i się cały potłukł, nie. No i sobie myślą, no co zrobimy? No musi być. Zawołali plebana, księdza proboszcza, czy faroża, zależy jak się u was goda. No ale zawołali go i oni mówi, no musi być Michał. Musi być święty Archanioł Michał, no bo jak? No i oni mówią, dobra, no to co zrobimy? Tak patrzą się po sobie, tak stał tam taki kościelny. Mówi, tyś jest taki mały, to wskakuj tutaj do tej nastawy takiej.
No i wskoczył, oni go tam przybrali, nie, na ten ołtarz, ubrali, krawcowa mu poszyła takie ubranie, żeby wyglądał jak ten święty Michał. Poszyła mu to ubranie, ja Państwu opowiadam, żebyście zaraz wam puszczę i powiem, dlaczego o tym mówię. No i zaczynają się uroczystości. Ten kościelny, przebrany za świętego Michała Archanioła dzielnie stoi. Ani osy, ani pszczoły, muchy, bąki siadają mu na nosie, no i dzielnie stoi, nic się nie rusza, ale nagle ktoś, bo się duszno zrobiło, no i postanowili, że otworzą bramę do kościoła, duże drzwi, no ale pech chciał, że akurat tam przez tą bramę naprzeciwko tego świętego Michała Archanioła, w zasadzie tego kościelnego przebranego, było jego pole. No miał pole ten kościelny. No i akurat krowy od sąsiada wlazły na to pole, no i gościu się zapomniał i drze się: nawróćcie to bydło! Nie? I ludzie padli wszyscy na kolana. Na kolana wszyscy poupadali. On mówi, żeby to bydło z jego pola nawrócić. Nie, a oni wszyscy, że święty Michał Archanioł do nich ludzkim głosem przemówił. No oczywiście się rozkręcił cały biznes w parafii, bo święty Michał przemówił ludzkim głosem, ludzie padali na twarz, rozniosła się wieść po całej okolicy, no i w pewnym momencie, no już jak tak parafia coś zarobiła, no to ktoś puścił parę z gęby, no i się okazało, że to nie żaden święty Michał Archanioł, tylko kościelny. Zobaczył bydło na swoim polu. Bydło od sąsiada, jak mu koniczynę zżerał, którą miał później zanieść królikom i swoim krowom. No i tyle. Kawałów nie umiem opowiadać. A, i po co ja to Państwu mówię? Bo tam, w tej opowieści, ta pani mówiła taką gwarą, no z wioski niedaleko tej, którą ja się wychowałem, ale dziwne cechy miała ta gwara. Trochę jak... I nazywała dziewczyny dziopami, co czasem mówią w tym pasie lachowskim. W niektórych wsiach nawet słyszałem pod Babią Górą, a to częściej właśnie u Lachów różnych. Ale co jeszcze? Ona mówiła święty. To szerokie anosowe. To językoznawcy mówią, że to się w Małopolsce tylko w Ochotnicy zachowało. Że u Lachów w pasie lachowskim też było, ale się ścieśniło do świąty i odnosowiło do świąty. Nie? Czy jakoś tak, no powiedzmy. I niesamowite, że koło, tak nie wiem, tam z 15 km na północ od Krakowa. I taka ciekawa gwara właśnie, ale tu była ta nosówka szeroka, ale w innych miejscach było odnosowione podobnie jak u Lachów. Na przykład mówiła ta pani nie chwilę, tylko chwilo. I też, co było, i pewne cechy były podobne jak właśnie tam w Ochotnice, na przykład wstawione w niektórych częściach mowy. A to ciekawe, bo we wioskach krakowskich często słychać akcent inicjalny. On się miesza z tym, ale bardzo często słychać. Natomiast u tej pani był akcent znowu paroksytoniczny, czyli na przedostatnią, zazwyczaj podobny jak w języku kulnopolskim. To jakby wpisuje się w moją koncepcję, że w zasadzie to, co różni językoznawcy zapisali jako charakterystyczne dla tego rejonu, zresztą to podobno mam dotyczącą języka indoeuropejskiego, to dialekt małopolski jest tak jeden, tak? I w jednej wiosce mogły być i te cechy, i te, tak? I w niektórych się zachowały. Te jedne są podobne, powiedzmy, za Krakowem i gdzieś w stronę Nowego Sącza na przykład. Jakaś wioska się znajdzie z takim, albo nawet w jednej wiosce, w jednym przysiłku mówią tak, w drugim tak. Jak się przeniosą, to się później pomiesza. Także to bardziej komplikuje jakby mapę dialektów. Gwar znaczy się w obrębie dialektu małopolskiego. No a ciekawe, że są jeszcze miejsca w Małopolsce, gdzie nie mówi się w Małopolsce, tylko w Malopolsce. Ly. Nawet tego nie umiem dobrze wymówić. Ly. Ale wracając do naszej Matki Bożej, niepokalanie poczętej, chciałem Państwu powiedzieć o takiej ciekawej
ciekawej rzeczy, która mi się przypomniała. No bardzo ciekawa. Ona dotyczy, ta rzecz dotyczy tego, jak bardzo nawet w sprawach religijnych, tam gdzie uznani autorzy piszą, jak bardzo łatwo, nawet w takiej publicystyce naukowej, o przekręcenia. Ktoś coś przekręcił, źle zrozumiał, źle zapamiętał i później przekazał, że jest tego pewien. Bo tak działa ludzka pamięć. Otóż pamiętam, jak jako nastolatek czytałem taką książkę. Siostra Lucja mówi o Fatimie. Tak? Tam, gdzie się Matka Boża objawiała. Siostra Lucja mówi o Fatimie. No i co mnie zdumiało, co zobaczyłem wtedy i co jest istotne też, jeśli w sprawach takich, jeśli chodzi o rozpoznanie różnych poglądów, które są przedstawiane jako naukowe, jako oparte na pewnym autorytecie, jako rozpowszechnione w mediach. Jak łatwo pewne rzeczy poprzekręcać. Otóż siostra Lucja pod przysięgą, pod posłuszeństwem, może nie przysięgą, tam mówiła o tym, że czytając relacje na temat tego, co się działo w Fatimie, uznanych autorów, takie, które się rozpowszechniły po całym świecie, wiele było takich przekręceń, wszystko było inaczej. Może nie wszystko, ale wiele było inaczej, niż ona to zapamiętała. I owszem, ktoś może powiedzieć, że ona może źle pamiętać. No ale tak samo mogą ci autorzy inaczej. I w pewnych rzeczach była pewna, że zostało źle opisane i poszło na cały świat. Tak? Bo wiedzą Państwo, jest taka ciekawa zależność, którą zauważy ktoś, kto sam prowadzi badania, jakieś badania i nie tylko czytał z książek o pewnych badanych zjawiskach, ale sam je prowadził. Otóż w wielu przypadkach to, co jest realne, dopóki widzę to w rzeczywistości, to normalne się wydaje, nie? Ale jak próbuję to przelać na papier, ująć w słowach, to w każdych słowach to brzmi jakoś niewiarygodnie. Dlatego bardzo często narracje przedstawiają zakrzywiony obraz rzeczywistości i my, kiedy o jakiejś rzeczy czerpiemy wiedzę z literatury głównie, to uczymy się wierzyć w to, co dobrze brzmi w słowach. Ale nie zawsze to, co dobrze brzmi w słowach, jest rzeczywiste. Tak? Może właśnie dlatego dobrze brzmi, że zostało tak uproszczone, tak zakrzywione, żeby to dopasować do istniejących narzędzi językowych, do istniejących słów, do kalek pojęciowych, bo to, że jakiś tekst nam się wydaje atrakcyjny, zrozumiały, zależy od tego, czy jest wpisane w pewne oczekiwania, które jakby dla większej części społeczeństwa są wspólne, pewne wyobrażenia. Jeżeli ktoś umiejętnie się w to wpisuje, to wiarygodnie brzmi ludziom. A jeżeli ktoś nie patrzy na to, tylko stara się opisać tak, jak było, to dla ludzi to będzie niewiarygodne. Bo rzeczywistość jest niepowtarzalna, dlatego każde niepowtarzalne wydarzenie, jeśli je dokładnie opiszemy, prawdopodobnie nie będzie miało zbyt wielu. Im bardziej go opiszemy wiernie, tym będzie bardziej odległe od utartych schematów narracyjnych, kalek językowych, utrwalonych, spetryfikowanych przez ludzi, przyjętych przez nich. No i nie będzie brzmiało wiarygodnie. Tego bardzo często, czasami się zdarza, że wydarzenia rzeczywiście się wpisały w takie archetypy, motywy bardzo silne, które są mocno przepracowane przez rozmaite tradycje narracyjne, językowe, zarówno pisane, jak i mówione. No ale to raczej rzadziej niż częściej. Tak. Częściej wydarzenia są całkiem nowe, wszystko płynie. Owszem, pewne schematy mają podobne, ale żeby opisać istotny szczegół, jak niektórzy mówią, że czasem ten szczegół jest najważniejszy, bo on decyduje, my mówimy, że wrzucamy wydarzenia w te same klasy, a się później okazuje, że tak naprawdę mały szczegół, to, co całkiem zmienia obraz całej sytuacji, to jest jakiś drobny szczegół, który większość ludzi pomija. Dlatego nie widzi tej różnicy. Cześć wszystkim, szczęść Boże, wszystkim, którzy się pojawili.
3, 2, 5, T i 8. Franek Ciszewski mówi cześć, cześć. Świniodzik mówi szczęść Boże. Dej Boże. Edward Mucha mówi cześć. Kasprzykówna mówi cześć. Ja też ci mówię cześć. Nie wiem, może wam to puszczę, tą opowieść. To pan Edward Pięta zamieścił u siebie na kanale 8 lat temu, 2017 rok. Bo ciekawe tutaj są, to sposób mówienia taki nie kojarzył mi się z tymi okolicami, a to bardzo blisko moich rodzimych stron. A jakby mi to odpowiecie, my was też witamy. I teraz bym chciała opowiedzieć, jak to dawniej było na odpuście. Na świętego to smarowała takim żółtkiem czy coś i to jak wyciągły z tego pieca, to wyglądało, tak to wyglądało jakby miesiącek w pełni. Tak? Słyszeliście? Żółtką wyglądało odnosowione. Miesiąckiem, tak, czy księżycem. To jest ścieśnione on do miesiąckiem. A chyba rozdzielone na samogłoskę i spółgłoskę, ale na przykład ogludało, tu nie ma rozdzielenia na samogłoskę nosową i spółgłoskę, tylko jest całej samogłoski nosowej przeniesienie do u, a nawet o takie to jest, takie pochylone. Cofniemy to. To smarowała takim żółtkiem czy coś i to Żółtkiem. jak wyciągły z tego pieca, to wyglądało, tak to wyglądało, to smarowała takim żółtkiem. Palce syra. No to ta mama tą syrą tak smarowała, te bufty takie wielkie były, a jak jeszcze pamiętam piórkiem to... Pamiotą. Słyszeliście? Jest pamiotą. Ja to znałem od Lachów. Ten sposób wymawiania. Gdzie przechodzi do takiego pochylonego, nie? Coś pomiędzy a o. Pamiotą. I co? I żółtkią. Żółtkią? Ki miękkie jest zachowane, bo słyszałem formę żółtką. Twarde, nie? Taką żółtką. To smarowała takim żółtkiem czy coś. Takim żółtkią, czy cosik. Takim jest takim, a nie takią, ale jest żółtkią. Kią. Dobrze słyszę? Zaraz. Ciągły nas z tego pieca, a jeszcze tak Kaśka go dała do mojej mamy. Onielka, daj tego syra na sol. A ja się pytam taty, co to jest ten sol? A on mówi, do dziupa to jest tak na 4 palce syra. No to ta mama tą syrą tak smarowała, te bufty takie wielkie były, a jak jeszcze pamiętam piórkiem to smarowała takim żółtkiem czy coś i to jak wyciągły z tego pieca, to wyglądało, tak to wyglądało jakby miesiącek w pełni. Takie to było złote, piękne, takie świecące. No i co? No to bufty były buftami, żeby, ale coś trzeba było jeszcze takie gorące jedzenie jakie ugotować, no bo... Jedzenie, no to znam od Lachów. Oni tak mówią, a to jest na północ od Krakowa. To ja myślałem, że tej cechy nie ma na północy, że ona jest tylko na południe od Krakowa. I to głównie u Lachów, ale też pod Babią Górą też w niektórych słyszałem to zaraz to przejście. Przecież to wam powiem, że jak przechodziły takie ujki, stryki, swaki, ciotki, no to z daleka, no to i też byli głodni. No i także gotowali rosół, no to bulgotał ten rosół na takim wielkim... O, gotowali. Gotowali to znowu takie coś to w Ochotnicy słyszałem. I tam od tej części w stronę po wschodniej stronie. wielkim worku, a koło tego rosołu, no to trzeba coś było gęściejszego. No to były pirogi ze syrą. No bo Ze syrą. Ze syrą. To też u Lachów słyszałem głównie. kiedyś i to był cejco. Ja pamiętam, jak chłopy na jarmarku się zeszli, no to się pytał jeden drugiego. Tomasz, jak ci się tam powodzi? A Francisku,
Jak ładnie, to jest jak jeden drugiego, przeciągnięty, tak? Syr kiedyś i to był cejcu. Ja pamiętam, jak chłopy na jarmarku się zeszli, no to się pytał jeden drugiego. Tomasz, jak ci się Drugiego. tak powodzi? A Franciszku, dobrze, dobrze, bo raz w niedzielę to się pirogi Dobrze, dobrze, dobrze. Takie tutaj ekspresyjne to jest wydłużanie samogłoski i to już we współczesnej polszczyźnie zanika, a to było w wielu gwarach, we wszystkich gwarach. To jest bardzo podobne we wszystkich gwarach. A nawet i na Śląsku, i na Kaszubach, w tym języku kaszubskim, jeśli klasyfikujemy jako język. ze syrą z niej. No to takie to było wartościowe. A dziś syr, no to jadł dietetycy. No ale oprócz tego, to jeszcze bym tak powiem, że było takie okropne sprzątanie fałki. Moje dwie siostry to tak sprzątały, surowały, odsuwały, ta podłoga była tak Surowały, szorowały, suru, szoro, o do u jej przeszło tutaj. Takie głębokie pochylanie tych samogłosek. bielusiajko wysorowane. Bielusiańko, siańko. No, a w niżnej izbie to tak jakby teraz salon, to tam były dwie łóżka takie wyścielone pierzynami, popocone powały, a te poduszek to tak było naskładane jedna na drugi, takie były piestunce, takie wyprochmalone, na stół był taki wielki, rozkryty białą jakąś takim prześcieradłem, czy to obrusem, no nie wiem, a tam no do tej izby się wchodziło 2 razy w roku. Jak ksiądz przechodził po kolędzie i jak stryki Po kolądzie. Jeszcze po kolądzie, pochylone, a zachowane z nosówką. To jest ciekawe. To w różnych pozycjach, albo po kolądzie, albo po kolodzie, albo po kolądzie. Po kolądzie. Ładnie. To w ogóle się nie spodziewałem tej cechy na północ od Krakowa. Jak widać, one się bardzo... To jest tak. Ja to tak widzę, że... i przechodziły na łotki. Nie wiem, czy No i Państwo co, słyszą? wszystko już było wyryktowane, ale trzeba jeszcze Wyryktowane. Nie wyryktowane, tylko tak jak wszędzie w Małopolsce, w innych wyryktowane, wyryktować, nie? Wyryktować. A tu wyryktowane. No i tuwane. No właśnie, ja to też słyszałem tam w okolicach Ochotnicy głównie. było iść do kościoła, pomóc posprzątać w kościele. No to w tablicy kościoła siedział, mieszkał Co? Jak? W to powiedziała? Czy ma jakąś rodzinę gdzieś na Spiszu? Może? wyryktowane, ale trzeba jeszcze było iść do kościoła, pomóc posprzątać w kościele. No to w tablicy kościoła siedział, mieszkał, no to szli do tego kościoła. No to tak sprzątali w tym kościele, w to było więcej koło kościoła, a w to było mniej, no to w kościele. No ale to byli do kościoła wybrani jacyś tam kościelnego, wymiatali, sprzątali. No nareszcie trzeba było parobcyć tego świętego Michała, no bo on żeby tam nie był zakurzony, żeby się bryskał, żeby jak ludzie przyjdą. No i co, jak zaczęli tego Michała przesuwać, posuwać, no Zacoli. Przecież zachowało się ze starego zaczęli. Zaczęli. Do zacoli przeszło. no to go roztłukli ludzie, rozsypały się czubki po ołtarzu. No co tu teraz zrobić? Sobota po południu, no skąd wziąć tego świętego Michała? Świętego powiedziała. Świętego, a w innym miejscu powie świętego. U niej istnieje zarówno świętego, jak i świętego. I święty pewnie też. I święty. To wszystko jest. Z całej Małopolski te jakby warianty. No nie ma, Audi nie było, no co, no zawołali plebana, przyszedł proboszcz, gada, no róbcie co chcecie, no Michał musi być, jutro odpust, no jak te ludzie będą coś oddawać? No to co myśleli, patrzą jeden po drugim, na Paczu. To tak jak te żulachów. On ma tendencję do przejścia w patrzu, nie? No bo to jest tak jak po ścieśnieniu, tak się zachowuje samogłoska o i on nosowe patrzą, nie? A czy jest gdzieś miejsce, gdzie my patrzą?
gdzie rozkładają. Akurat na końcu to się ta nosówka nie rozkłada do samogłoski i spółgłoski, tylko zanika po prostu nosowość. Ale też to jest wariantywne. To może tak, że... ciekawe. Nareszcie, no ty wiesz co kościelny, przecież ty byś się tam na dół, boś taki nie... Przecios. To też od Lachów, pamiętam. Pamiętam, powiedziałem, a jeszcze pamiętam by mówili. Pamiętam. A pamiętam, no to pod Krakowem czy gdzieś w górach. Pamiętam. I ona mówi tutaj raczej akcentem paroksytonicznym, a ma takie, jeśli chodzi o samogłoski, bardzo archaiczne i ciekawe sposoby wymowy. Wielki jest, no to wystermali tego kościelnego tam do tej dziury, jak A u was się też mówi wystyrmali? Znacie to słowo? Styrmać, wystyrmać. się to tam nazywa, ta kaplicka. No będzie, no to będzie. Tak, a ładna melodia. Ta, no będzie. No będzie. Tak ładnie to powiedziała. Jaka ładna melodia. Jakby rozróżnienie dynamiczne. Taki niewielki jest, no to wystermali tego kościelnego tam do tej dziury, jak się to tam nazywa, ta kaplicka. No będzie, no to będzie. No to będzie. Nie umiem tak. Ale to znam, to tak babcie mówiły. No przymierzyli, no ale co czaszaty? Zawołali jakąś Czasza- swocka, no czaszaty. swocka, no to wiecie, że Czaszaty. no ta swocka pozbierali te czubki, poskładali do kupy, żeby ta swocka odpatrzyła, jak to ten Michał był ubrany, trochę gdzieś i tam złobroska. Trocho. Nie trochę, tylko trocho. Czyli trocho. Bo to przeszło do... Czyli dawne do szerokie A, no, nosówka szeroka. I ono później miało tendencję trochą i trocho. No i trocho. Przymierzyli na tego kościelnego będzie. No i na drugi dzień rano ludzie idą, zbierają się ze wszystkich stron na Idu zbierają się. łotpust. No bo to wiecie, święty Michał, zacny patron. Słyszeliście? Święty Michał. Święty Michał, zacny patron. Idą, chłopy niosą dzieci na ramiona. Niesu na ramiona, powiedział? Babki te matki prowadzą większe zarące. Zamiącka na plecach. Zarące. Na północ od Krakowa. Zarące. A w innym miejscu powie zarance, bo ja to też słyszę. Zarance. To, że czasem się wymawia bardziej pochylone, innym razem mniej pochylone. Raz to brzmi jak A, innym razem jak O. Zależy od pozycji, od tego, jak pasuje. Bardzo możliwe, że w ogóle te różne oboczności, sposoby wymowy święty, święty, świoty, świąty, to one mogły istnieć od początku, tylko w różnych pozycjach były. Od już dawna, tylko w różnych pozycjach były wymawiane, zależy od sąsiedztwa. To jest bardzo możliwe. Tyle, że się później w poszczególnych regionach jedne zanikały inne, a zachowywały się inne. No i tu zanikły takie, a możliwe, że to, bo ja to czasem słyszę, że istnieją wszystkie święty, świoty, święty, święty, świąty nawet. W tych samych wsiach istnieją dwa nazwiska. Jeden jest Świętek, drugi Świątek. Na przykład mamy miejscowość Kęty. A jak się nazywa Jan z Kęt? Jak go znamy? Jako Jan Kanty. Tak? Jest miejscowość Kąty. No bo to trzeba było wziąć jodło i jakieś łodziako, no bo jak na Michała Jodło. No to weź jodło. To jest kobieca intonacja bardziej. no to i zimno mogło być. Bo nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale w różnych dialektach jest intonacja męska i żeńska. Może spróbuję znaleźć jakiś przykład zaraz. Intonacja męska i żeńska. I ona się różni, chociaż bardzo często, szczególnie po wojnach, mężczyźni też mówią intonacją żeńską. Rzadziej kobiety mówią intonacją męską, ale mężczyźni, no bo są wychowywani przez kobiety, tak? Szczególnie jak mniej było mężczyzn po wojnach, mniej wracali. Wsi to może mniej dotyczy, ale też w dużej mierze. No i tak te szli, gwary takie były. No i co? Przewieźli dziekana, ludzi się naschło, pełniusieńki kościół. Mówię wam, tak było, jeden na drugim stoi.
No nareszcie Teraz powiedziała, jeden na drugim stoli. Jeden na drugim stoli. Nie? Nie na drugą, nie na drugią, tylko na drugim. Teraz bliżej było E. Nawet nie drugim, tylko bliżej E, drugie. No, wszystkie wersje. No, to jest ciekawe. Ciekawi mnie, kim jest ta pani, kogo ma w rodzinie, ale tutaj co... No, nie, no to choćby nawet miała w rodzinie kogoś gdzieś tam, jeżeli w konkursie Gadki Krakowskiej występuje. No mówi melodyką krakowską, to ja znam tą melodię. To ona nie ma takiej melodyki, nie ma tak ulachów, nie ma... Ale te cechy fonetyczne, to przeciekawe. To są maszyce chyba. patrzy się na tego kościelnego, miał przykazane, żebyś ty się no tam nie ruszył. No wyczumował, muchy na nim siadały, łosy, no nie ruszył się, wycierpiał to wszystko. No ale któryś i przeżył, słuchajcie, weźcie no i otwórzcie drzwiże, bo się wydusama w tym kościele. Wydusama. No to otworzyli drzwiże na łoścież, no bo żeby powietrze doszło. No na nie staście. No bo naprzeciwko tego kościoła było pole tego kościelnego, a na tym polu tam Ale pięknie. Na niestoście powiedziała. Jeszcze jaką melodią ciekawą. Na niestoście. Nie umiem taką melodię, trzeba mieć te emocje i podnieść trochę głos. było jakoś konicyna, łotawa, potroch, no piękne, zieloniutkie to było. A obok tego pola sąsiad pas krowy. No i widać se chłopina dymną powniedzą, krowy wesły w to kościelnego pole, no i tego kościelny już nie ścierpiał. Jak wesła jedna krowa, druga, trzecia, piąta, jak ten kościelny nie ręknie na tym ołtarzu. Nawróć te bydło! Ludzie, co się wtedy wyprawiało w tym kościele, gadą, wszyscy klękali na kolana, byli całami po posadce. Ja tam była, tak ją sobie czoło ty spascyła, no bo wiecie, cud, Janky Michał przemówił ludzkim głosem. A wiecie, jak to dawniej gadali Słyszeliście? Ludzkim głosom. na bydło, jak się w to gdzieś i tak spojrzeli. To? No gdzie? No coś mi tu nie pasuje. Gdzie w to? Na północ od Krakowa? Łopinio co zepsuł, no to gadali, że się zbytły. Poszła ta fama dookoła, ludzie się porozchodzili. No święty Michał, zaczęły procesje chodzić, pielgrzymki, zaczęło się dobrze w parafii powodzić. Zacało. Wiecie dlaczego zacało? To też jest szerokie A. No bo to i kościół odremontowali, i plebanio. Remontowali. To też tak jak tam właśnie Spisz, Ochotnica, tam często to występuje. Remontowali. Dopóki ktoś i pary nie przepuścił, że to nie był święty Michał, i no Święty Michał. I no, kościelny, no i skończyło się i na tą włączałam. A jestem sobie myślała taką lepszą gotko, ale jak przyjdę na Lepsugotko. To takie właśnie jak u Lachów jest podobne. To mnie ciekawi. Czemu tak jest? Ja polecam Państwu się zainteresować nawet nie wyrazami w gwarach i tym, że się różnią, że tak mówią, że tu mówią na pole, tu na dwór. No bo to już jest oklepany temat, a mnie w językach bardziej interesuje, w tym i w gwarach, dialektach, ich, żeby tak to zrozumiale ująć, melodyka. Tak? Jakie ludzie mają intonacje, jak zależnie od emocji intonują, tak? Jak w różnych regionach. Ja nawet zauważyłem, że pewne cechy emocjonalnej intonacji, emocjonalnego różnicowania melodyki mowy, tej prozodii, intonacji, jak tam zwał, tak zwał, to się tam na tym bywają bardzo podobne. Ja nawet widziałem, patrzę, słucham z Sycylii nagranie. No to taką melodyką opadającą by powiedziała by powiedział ktoś i na Podlasiu, i w górach. Nie? Coś takiego. Jest wersja i z akcentem inicjalnym. I
Ni. Różne są, nie? Ale to Więcej babcia powiedziała. Colore de rosa. widzisz, było to jest mowa z Sardynii, a wcześniej ta pani na samym początku mówiła analogiczną melodyką. Więcej babcia No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A zaraz będzie. Colore de rosa. Więcej babcia Mam cię powiedzieć. Nawet tonacja ta sama. Nawet tonacja, popatrzcie, nawet te same dźwięki. Zaraz, ja to muszę wrzucić w program. Jakie to ciekawe. No nie zrobimy. Anna Polaka. Colore de rosa. On wyjechał we wrześniu 90 roku. Że my тут поляки, як нам бабці оповідали, і о дорозі крzyżowej. Suniedu. Starym dziadom kazują chłodniki odpilnować zamiast oni mają tu robić. Idzie straż miejska. To trzeba tu mieszkać. Gdzieś słyszałem z Portugalii, w Brazylii słyszałem podobną melodykę, nawet we francuskim. Tylko francuski jednak ma to, że on urywa ostatni ton, bo to się przeniosło do akcentu na ostatnią sylabę, tak? Tam znika ostatnia głoska, tylko dlatego ten akcent on się przekształcił do akcentu na ostatnią sylabę, bo ostatnia głoska znika, nie? Na przykład jak jest różnica między włoskim buongiorno i francuskim bonjour, nie? Bonjour. No to bonjour. Nie wiem jak jest, być może podobnie by było w tym buongiorno, bonjour, bonjour, bonjour. W różnych wersjach, na przykład tam jest taki język nisardyjski, nie? I bonjour jest na ostatnią, ale jakby było bonjour. Jakby nie zginęła ostatnia, to by było też paroksytomicznie, podobnie jak we włosku. Tylko zginęła, ona się po prostu w takiej ewolucji języka zgubiła. Kavala nie ma. Je vais prendre. W 89. Głodali dziwki było, nie? Subiaitu. Maluśko. Ona była maluśka, taką malinka. To w kaszubskim. O. Najpierw mówi mi pan Ireneusz mówi dobranoc, a potem cześć. Trzeba było najpierw cześć powiedzieć, a potem dobranoc. Ciasto mało. Ciasto mało. Ciasto mało. C'est ce qu'on appelle des niveaux communs. Citlak biedna chłeza. Sucinisu. Sucinizu. To sardyński. Nie pojechała na przymusowe roboty do Niemiec. Akurat ta pani inaczej mówi, bo tutaj od Lachów. Wielmi zabawny. Wielmi zabawny. To chyba z białoruskiego. Z gadania. Z gadania. To pani gdzieś z tam okolice Przemyskie, coś takiego. Chyba. Ale we Włoszech mieszka. W ogóle ciekawe jak języki, jak ludzie mówiący po francusku, zmienia się ich polski, ludzie mówiący po brazylijsku, czy po włosku też zmienia się ich oni. A to ma członom rodziny les bras de pulvérisation. Colore de aranju. I nie przegapić kolejnych. Nie widzi się, że nawet teraz nuta nie tak, jak mnie babcia śpiewała te pieśnie. Piękne światło. L'escalier. O, to w językach indoeuropejskich, tych europejskich. To ciekawe, czy to jest pozostałość przedindoeuropejska, ta podobna melodyka wypowiedzi, bo mężczyźni też mają podobną melodię, trochę inną, ale też patrzę Francja, patrzę to, podobny. Ja zaraz Państwu spróbuję pokazać. Jest wiosna, się robi. Ciepło jest. W domu nie można było, ni obrazów nie można było trzymać. No, Cukrogu. Kto nie kupował, wszystko swoje dawali. Warzywa, nie warzywa, wszystko teraz to tam. Oby na stole wielkanocnym nie zabrakło, bo ogólnie dla was. Babka nosiła, to hej. No tak bywa. Synka laty peraki. no i szklana dookoła, dookrągła. To jest taka częsta. A tu zestawienie tam był nisardyjski. Tutte le volte lo mandavo via perché era piccolino. To chyba był z Romanesco spod Rzymu. Gdzieś. A to było gdzieś na Morawach. W zasadzie to już na pograniczu ze Słowacją. Taki słowacko, czy tam. To też było z Lachów.
Kaszubski. Jakiś trzysk. Poprzez własne A doświadczenia. to znają państwo. To był Croato Molizano. Który faceva un po' di tutto. A to włoski tam spod Rzymu. Został zbudowany. A to pan profesor Modzelewski. A no i prądy jak mało A to ochotnica. Najprądzy. Słyszeliście? Najprądzy. Najprądzy. Prąd to on. spółpanie noście go widzieli na tym dachu. Grabie. Mało spółpanie noście go widzieli. Został zbudowany dzięki pracy A no i prądy jak mało spółpanie noście go widzieli na tym dachu. grabieży. Masowe ludobójstwo. To była taka właśnie żeńska intonacja. Masowe ludobójstwo. Masowe ludobójstwo. Tak? Masowe ludobójstwo. In colore de arancio. Tak. Babcie powiadali. Nie mówię teraz. Ja już taką intonacją nie mówiłem. Nieokrągłe, podługowate. Podlugowate. Wate. Podlugowate. Podlugowate. Akcent rozłożony, bo jest czterosylabowa. Pięciosylabowa. Podlugowate. Podlugowate. Jak jest długo jest skrócone są te głoski. Podlugowate. Ostatnie dwie są obniżone. Wate. Podlugowate. I wydłużone. Historia niewolnictwa. I zapukało promieniami do naszych okien. Poprzez wszystkie te środowiska. Jak pochodnie mu się kieruje. Ciao a tutti, cari amici ed amiche. Śmiem powiedzieć. Żeby radośnie wstać i Pana Boga pochwalić. Namir przychodziło. Которые могло в этой фронте capacité d'apprentissage и последние 10 с них con niente di concreto in mano. Era così feroce ed orribile. Хто отеле їли вон романтик. А це знаєте, то ж вільна така ладна, или лясон. To Wilno. В покурку, в жачолку, в окорве подшając, почай на зеленые листики. Jedziemy dalej. E la mamma da solo chiamava Nicola, vieni su Nicola. Maciej i Andrys jachali z Gdyńska do ścieki. Dzisiaj mamy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Państwu w wielu filmach tutaj poprzednimi razy prezentowałem koncepcję zwykłych spraw znakiem wiary. To znaczy, żebyśmy się my jako wierni nie zajmowali tamkimi teologiami, tym co należy do księży, teologów, którzy mają misję od Kościoła, a więc od Pana Boga. Dostali zadanie, żeby się tym zająć. A ja nie dostałem zadania, żeby się zajmować tym, takim dogmatem, teologią, tylko mam przyjmować, wierzyć to, co Kościół dał. I to przewrotne jest czasem, że również co do dogmatów maryjnych, co do tytułów, jak tam coś orzekną na temat współodkupicielki, to też nie jest moją rolą dyskutowanie. O czym świadczy dobitnie pastor Eternus, który nam mówi, że mamy przystawać do tego, co nam Stolica Święta przedstawia, jej różne organy, te nawet noty. To powiedział, że noty nie obowiązują. Też jakoś tak nas obowiązują. No i ja mam się zajmować tym, żeby te zasady proste, katechizmowe, choćby to zasadę nawet ufności Kościołowi, czy domniemania dobroci bliźniego, która wynika z 8 przykazania, tak? Żeby je wcielać w życie, no i czynić zwykłe sprawy znakiem wiary, nawet tą przestrzeń domu, żeby święte obrazy, żeby co jeszcze, Pismo Święte, żeby nie leżało tak byle gdzie, tylko żeby mieć tą kapliczkę domową w wyjątkowym miejscu, nie telewizor tam, gdzie wszyscy patrzą, tylko ołtarzyk domowy, taki ładny, w rogu to kiedyś było, ja robiłem na ten temat badania, no i jak to wszystko było tak ładnie poukładane, że tam, gdzie się ludzie patrzyli w wyjątkowym miejscu, często w tej odświętnej izbie, która była cały czas, leżała, czekała na gości, tam się nie siedziało i tam był ten domowy ołtarzyk. A jak nie było tej izby tylko jedna, no to w tej jednej izbie też był.
Pierwotnie w rogu, a później jak nakupowali więcej mebli, to się w rogu nie mieścił, bo tam łóżko dawali, bo gdzieś musiało być, to tylko w rogu się nadawało. To zazwyczaj dawali ten ołtarzyk na stole pomiędzy łóżkami. Ale pierwotnie to był w rogu i poprzekątnej w stosunku do pieca i tworzył taką oś sakralną, która się przecinała na krzyż z osią profaniczną. Ta oś profaniczna była tworzona przez ławę z jednej strony, przy której się jadło, no i łóżko jakieś z drugiej strony. No a dziś to można w salonie zrobić. Tu mamy wypoczynek, jakąś sofę albo coś. Po drugiej stronie może być stół, gdzie się je, czy nie sypialnia, tylko jadalnia po tej przekątnej. No i to jest jedna oś pomieszczenia od rogu do rogu, a druga oś pomieszczenia to jest kominek i po przekątnej do niego w kolejnym rogu na zewnątrz domu kapliczka domowa, na listwie takiej ładnej, zdobionej, obrazy, albo krzyż na takiej półeczce, czy figurka Matki Bożej. No i wszystkie te obrazy tam są, żeby nie były byle gdzie, tylko żeby było takim miejscu, gdzie się zazwyczaj wzrok ludzki kieruje, jak siedzimy w tym pomieszczeniu. Taka piękna zasada. To proponuję realizować, tym się zajmować, w codzienności czynić zwykle sprawy znakiem wiary. I ufać przy tym, po to mamy Kościół, by on się zajmował takimi złożonymi kwestiami, dawał misję, a jak niektórzy mi mówią, że ja nie mam prawa się wypowiadać, bo jestem, tak jak wypowiadałem się w sprawie arcybiskupa Lefebvre, bo się nie znam, bo trzeba być teologiem to jest ciekawe, że tego mi nie mówili, że się nie znam, gdy podsyłali mi i księża nawet z bractwa, żeby mnie przekonać, to różne teksty, książki teologów mi podsyłają. No to skoro ja się nie znam, nie jestem tym kompetentny, to mogę jakichś błędów nie zauważyć w tych książkach. Jak jakichś błędów nie zauważę w tych książkach, no to mogę się tu mylić, a więc de facto ufam na słowo tym autorytetom, gdy krytykują Sobór Kościoła Świętego Powszechny, czy obrządek jakiś. Zamiast ufać Kościołowi, ufam komuś, czy nawet własnym jakimś ułomnym możliwościom poznawczym. Ufam tym, którzy twierdzą, że w tym soborze coś tam złego jest, którzy go krytykują, którzy krytykują mszę nową, tak, jako taką. No to wtedy ufam nie Kościołowi, ale tym, którzy akty Kościoła w skomplikowanych często tłumaczeniach podważają, którzy tłumaczą nieposłuszeństwo nawet na przykład w sprawie święceń. Zamiast ufać Kościołowi, papieżowi, który w Ecclesia Dei Afflicta powiedział, jak jest, no i nazwał ten czyn schizmatyckim. Ja tutaj nie wchodzę w dyskusję schizma formalna, materialna, bo to się na tym nie znam, tylko papież nazwał czynem schizmatyckim. Czyn jest schizmatycki. Ja nie wnikam w intencje. Papież to powiedział, ja z tym nie dyskutuję. No niestety i przestrzegł przed wspieraniem. Papież nie ma wyższej instancji w Kościele. Że tam my będziemy się dyskutować, że coś było niedopełnione. A skąd ty wiesz, czy było niedopełnione? To ktoś tak stwierdził. Ten ktoś jest niższy w hierarchii od papieża i po to mamy papieża, tak jak trener jest w drużynie piłkarskiej. Nie ma dyskusji. Trener wybiera taktykę. Owszem, mogę powiedzieć, co myślę ale jak już wybrał, to już nie ma dyskusji. Wpisuje do protokołu meczowego i ten zawodnik wychodzi czy tam taktyki się nie wpisuje, no ale co będzie, jak piłkarz sobie będzie chciał swoją taktykę, bo uważa, że on lepiej wie? Co będzie? To każdy piłkarz będzie chciał sobie swoją taktykę realizować. No i nie będzie żadnej spójności gry. A jak trener popełni błąd, to odpowiada. Jest taka zasada Urbana, papieża Bonifacego VIII, który mówił, jeżeli władza świecka zbłądzi, będzie sądzona przez duchowną. Jeżeli niższa władza duchowna zbłądzi, będzie sądzona przez wyższą władzę duchową. A jeżeli najwyższa władza duchowa zbłądzi, czyli papież, no to nie może być sądzona przez nikogo, tylko przez Pana Boga. I mówią mi tu niektórzy, że to takie ślepe posłuszeństwo. No to jest dokładnie ten argument, którego ogólnie wobec Kościoła i wobec dogmatu o mylności papieskiej, który formułują wrogowie Kościoła. A to jest głupi argument. Bo i tak coś musisz wierzyć. Ślepo. Ślepo, nie ślepo. To takie jest określenie, które ma nadać cechy pejoratywne, ale przez niektórych. No ale to ślepa wiara paradoksalnie nie jest ślepa.
Bo przecież wiemy, że wszystkiego nie możemy zweryfikować, zbadać, zmierzyć. Więc komuś musimy wierzyć. A jak wierzymy, to wierzenie z zasady jest ślepe, ale jeśli rozumiemy jego funkcjonalność, zasadność, to tak na wyższym poziomie ślepe nie jest. I z tymi naszymi analizami, że taki obrzęd, msza taka, to jest szkodliwe, gorsze. Kiedyś też mówiłem, że lepsza jest ta msza wszechczasowa, ale jakim prawem ja to mówię? Skąd ja to wiem? Mi się tak wydaje, mi się bardziej podoba. No i co? Mogę się mylić. I po to mam Kościół, by to on tu decydował, jaki obrząd jest dla wszystkich, a jaki nie, bo tego się nie da empirycznie dowieść, że ten lepszy, ten gorszy. Wszelkie moje dywagacje, nawet naukowe, jest z nauką taki problem, że nauka opiera się na, te ludzkie dywagacje, na zdolności rozumienia, jak coś działa. Tak? Jak działa, a nie, że działa. Tyle, że to nasze jak działa zawsze jest tylko częściowe. Jeśli rozumiemy pewien mechanizm, to nie wiemy, czy nie jest jakiś metamechanizm, który sprawia, że wszystko wygląda inaczej. Tak? Jeżeli rozumiemy, że obcięcie komuś ręki jest czymś złym, no złe jest, ale widzimy tylko to, że nasz ogląd się ogranicza do tego tylko zautonomizowanego czynnika. No tak, patrząc tylko na obcięcie ręki, no obcięcie ręki jest złe, bo no nie mam ręki, krew się leje, boli, mogę się wykrwawić, no ręka jest po to, żeby coś nią robić. No tak, samo w sobie jest złe, ale patrząc szerzej, może uratować tego człowieka. Podobnie jest, i mogę nie widzieć, ktoś może mówić, nie obcinaj ręki, nie wolno obcinać ręki. Nie? To jest pewien dramat, pewna trudność, ale może nas przed czymś uratować. Tak? To taki drastyczny przypadek, ale są rzeczy, gdzie coś nam się wydaje, może nie jest złe, tak jak obcięcie ręki, ale wydaje nam się gorsze. Wydaje nam się, że komuś się wydaje, że małe okno jest gorsze, bo wprowadza mniej światła, jeśli ktoś patrzy przez aspekt światła. No ale z drugiej strony w takich warunkach, gdzie nie można zrobić ocieplenia, to małe okno jest lepsze, bo nie przepuszcza zimna. Tak? Przy tej cyrkulacji jest mniejsza powierzchnia ściany, gdzie ciepło wychodzi za. A z drugiej strony ktoś może mówić, że duże okna są złe, bo przez duże okna nie zwracać uwagi na światło, tylko widzieć, że tylko to, że ciepło jakby przez nie ucieka, ale nie zwraca uwagi na to, nie wie jeszcze, że to okno można zrobić szczelne. Tak? I kiedy ściany są szczelne, a nawet gdyby nie były szczelne, a samo okno było bardziej szczelne, no to można tutaj, bo on nie widzi, on jest nauczony, że okno to tak śwista wiatr pomiędzy nim. Jeszcze nie wie, że okna można zrobić szczelne. I dalej jest cała dyskusja, szczelne ściany, rekuperacja, grawitacyjnie, no i teraz trzeba uwzględnić różne czynniki, bo można z domu zrobić klatkę, no ale wtedy musi być wymiana powietrza też dobra. Nagle się okazuje, że się skrapla. Ktoś mówi, że mu wystają belki na rogu w domie zrębowym. No to je obetnie. No ale jak obetnie, to nagle mu się woda zaczyna skraplać w rogach. Bo te belki izolowały to ciepło od rogu, jak były wystawione. A później wiadomo, one tam gniły na końcu, no i ludzie zazwyczaj je musieli obudować. I im grubiej się obuduje, tym lepiej, bo tam na rogu wtedy jest lepsza ta izolacja i te wystające belki też pełniły swoją funkcję. Wiele jest takich rzeczy, że tak do końca to nie wiemy, co jest lepsze. Zależy, jak to na to patrzy. Piosenki se słuchajcie. Piosenek. Tam przetrwamy huragany, tyś we wschodzie słońca, pieśń obrońców normalności. Dobrej nocy z Panem Bogiem.